Cześć, witam Was serdecznie trzeciego dnia pobytu na finale Golden Trail World Series. Dzisiaj w planie mamy tylko już zwiedzanie, a właściwie rekonesans ostatniej pętli, która będzie biegła na zamek, a która nie była dla nas dostępna pierwszego dnia pobytu, w którym robiliśmy rekonesans długiej trasy. Ja teraz udaję się na śniadanie, a po śniadaniu chwilę odpoczynku, może chwilę jakiejś lekkiej pracy przy laptopie i pójdziemy na trening. Jak widać, zaczynam ładowanie węglowodanami. Dzisiaj już zaczyna się chmurzyć, co zapowiada deszcz, który pojawi się jutro. Morze też zrobiło się wiele bardziej niespokojne, więc spodziewamy się już rozpoczęcia opadów. Na ten trening ubieram buty Tecton X2, których będę też używał podczas głównego dystansu. Wychodzę teraz na trening. W planie mamy do 60 minut bardzo spokojnego biegania, plus do tego 600-metrowych podbiegów, takich szybkich, właśnie pobudzających. Mam nadzieję, że się nie rozpada, chociaż trochę na to się zanosi. Tak jak wspomniałem, dzisiaj zwiedzamy czwartą pętlę i będziemy już całkowicie przygotowani do startu. Ruszam, bo chłopaki zaraz będą czekać. Na początek miałem 2 km do biegu do centrum Noli, skąd mieliśmy zacząć nasz dzisiejszy rekonesans. Mieszkam w innym hotelu niż chłopaki z GTWS, lekkoatleci z GTNS mieszkają zaraz przy Spotorno, więc mamy z kolei bliżej do trasy prologu. Jak tutaj widzicie, zbiegam do miasta, do Noli. Jest to bardzo ładne miasteczko z pięknymi widokami, z pięknymi uliczkami i biegnę kawałkiem trasy, kawałkiem zbiegu, na spotkanie z polską ekipą. Siema. A tu co się dzieje? Co? I polski Media Team, czyli King Runner Ultra i Golden Goat Production. To jest powrót, wiesz? Teraz wbiegamy na czwartą pętlę. Pnie się ona ku górze, ku zamkowi, który góruje nad miastem i jak widzicie jest tutaj bardzo dużo schodów. Po raz kolejny kamera tego nie oddaje, ale nachylenie jest dosyć spore. Momentami sięga nawet 20%. Myślę, że po przebiegniętych już 24 km nogi tutaj będą naprawdę mocno cierpiały i głowa będzie również bardzo mocno musiała popracować, aby utrzymać intensywność, a nawet ją zwiększyć na koniec. Na odcinku około 700 metrów trasa wspina się tak naprawdę o 100-110 metrów, więc jest to naprawdę duże przewyższenie na koniec, pomimo tego, że ta końcowa pętelka ma zaledwie 2 km. Tutaj zaczyna się lekki zbieg z zamku i za zakrętem zaraz będzie ostatnia część podbiegu, jeszcze jakieś 100 metrów może. Jak widzicie, tutaj akurat zaczęło padać. I zaczynamy zbieg z zamku. Początkowo biegnie on taką asfaltową drogą, później wchodzi na drogę betonową, ale jest też kilka sekcji po wyślizganych kamieniach. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało po deszczu. Tak właśnie jak widzicie tutaj, te kamienie mogą stać się dosyć zdradliwe. Dzisiaj były one dosyć przyjemne do zbiegania, trzymały mocno nogę, chociaż po raz kolejny przy dużym zmęczeniu, przy nieuwadze bardzo łatwo będzie podkręcić na przykład staw skokowy w takich miejscach. Kierujemy się tutaj stopniowo w dół w stronę miasteczka. Po naszej lewej stronie mamy cały czas widok na morze, co skutkuje też tym, że może tutaj bardzo mocno wiać. Nie było do tej pory ani jednego dnia, w którym na bieganiu nie mielibyśmy wiatru. Kilka sekcji zbiegowych i takich zakrętów po schodach. Tu już jesteśmy niemalże w samym centrum miasta, jednakże, aby dobiec do mety, będziemy musieli wykonać jeszcze pętlę, która pokrywa się też trochę z pętlą, którą musimy pokonać na początku, po samym starcie. Tutaj jest właśnie strefa startu. Na początku będziemy musieli przebiec, tak jak wspomniałem, taką miejską pętlę, która ma około kilometra, po czym dopiero wyruszymy na pierwszą pętlę górską. I tak jak widzieliście, biegniemy płytami brukowymi, a następnie wbiegamy do koryta rzeki, podobnie jak na trasie prologu. Ostry zakręt w lewo na schody,
po czym ostry zakręt w prawo na mostek i wbiegamy już na strefę mety. I w ten sposób mamy już cały rekonesans trasy za sobą. Dzisiaj dokręcaliśmy część na zamku i ostatni zbieg oraz pętlę po mieście, bo zaczynamy, tak jak zresztą widzieliście, właśnie od pętli miejskiej. Tutaj musiałem jeszcze kawałek dobiec do swojego miejsca zamieszkania z pięknymi widokami, natomiast z bardzo mocnym wiatrem, którego akurat tutaj nie słyszycie, bo specjalnie go wyciszyłem. I zaczynam swoje pobudzenie siłowe. Było to 6 100-metrowych, bardzo szybkich podbiegów, bieganych po około 19-18 sekund na nachyleniu 10-12%. Wiatr dosyć mocno dawał się we znaki. Jak widzicie, nawet kamera lekko się tutaj przewróciła. I czułem, ponieważ wiał mocno w twarz, co stanowiło dodatkową trudność, ale też jednocześnie pozwoliło mi nieco mocniej popracować i pobudzić się siłowo. Czego właśnie dzisiaj na tych odcinkach szczególnie potrzebowałem. Pobudzenia siłowe skończone. Takie pobudzenia siłowe na podbiegach bardzo często również robię przed startem. Z tego względu, iż na mnie bardzo dobrze to działa pod kątem takiego samopoczucia nerwowo-mięśniowego. Czuję się ten naprawdę dynamiczny, mocny, reaktywny. Więc to był, można powiedzieć, ostatni taki trening, który miał coś wnieść w sensie samopoczucia startowego. Jutro i pojutrze to już będą tylko rozruchy, ponieważ rano przed takim startem popołudniowym również wychodzę na rozruch. Teraz czas na mycie i pójdziemy na lunch. Jak wspomniałem, zacząłem już carboloading, czyli ładowanie węglowodanami przed startem. Ja akurat stosuję protokół, w którym na 48 godzin przed pierwszym startem zwiększam spożywane węglowodany do około 8 gramów na kilogram masy ciała. Tu oczywiście nie mam wagi, natomiast staram się, aby większość mojego posiłku stanowiły właśnie rzeczy, które zawierają w sobie dużą ilość węglowodanów. Dzisiaj akurat mogę pozwolić sobie też na nieco większą ilość błonnika, stąd też dopycham jeszcze nieco warzyw, tak aby posiłki były bardziej zróżnicowane. Ale tak jak wspomniałem, staram się głównie zwiększać ilość węglowodanów kosztem zmniejszenia ilości tłuszczów i zmniejszenia ilości białka. To samo na kolację, będę trochę monotematyczny. Tu akurat wziąłem sobie 2 focaccie, tak aby mieć trochę tłuszczu. Focaccie są z oliwą. Dodatkowo oczywiście wziąłem ryż. Do tego po raz kolejny warzywa, ale już bardziej w formie gotowanej, grillowanej, nie surowej, oprócz pomidorów i ogórka. Tutaj robię takiego trochę bowla, którego jem zazwyczaj w domu. Po raz kolejny będą tutaj grillowane warzywa, czyli cukinia, papryka i coś słodkiego, czyli tutaj akurat ciastko. Moje posiłki zazwyczaj mają tutaj około 800 kilokalorii, z tego względu, że jem trochę mniej, bo tylko 4. I po kolacji kończymy kolejny dzień. Dzień trzeci już tutaj pobytu, czyli środę. Mamy 48 godzin do startu. Jak widzieliście już i jak opowiadałem, zacząłem też ładowanie węglowodanami, więc tutaj też na moim stoliku herbatka odwadniająca. Ja mam takie tendencje do tego, że zbieram dosyć mocno wodę w trakcie ładowania węglowodanami, a napar z pokrzywy pozwala mi się tego nadmiaru wody pozbyć. Jednocześnie piję bardzo dużo wody, tak żeby pobudzić trochę diurezę, no i żeby zostać cały czas nawodnionym. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że po raz kolejny podobał się Wam ten odcinek, podobało się Wam takie trochę zakulisowe podejście do tego, jak wygląda nasze życie przed startem. Jeżeli tak było, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę, podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzu, udostępnijcie ten materiał komuś, kto mógłby być nim zainteresowany i do zobaczenia w kolejnych dniach.